Ej, Eleven, jest nowy teaser z FNAF-a! Ja myślałem, że te czasy już minęły. Ale cóż, myślę, że jeszcze jeden kolejny, ostatni raz Scott nas zaskakuje i tym razem zapowiedział nam Ultimate Custom Night. Custom Night, który nie zawierał 50 animatroników. 50-20? Ktokolwiek, cokolwiek? Generalnie Scott napisał kilka postów na Steamie i tak dalej. I chciałem zrobić ten film, ponieważ nie jest to tyle co zapowiedź tych Custom Nightów, że będzie 50 animatroników, co jest zresztą faktycznie, to nie jest troll, to będzie na 100%, z tego co wiem. Ponieważ Scott pisał, że chciał zakończyć fabułę Five Nights at Freddy's we własny sposób. Generalnie będzie więcej gier Five Nights at Freddy's, prawdopodobnie od jakichś innych firm, od jakichś innych spółek, które będą te gry tworzyły. Scott chciał swoją część, że tak powiem, zakończyć i dlatego zakończył to w formie Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Tak zrozumiałem ja jego posty. Więc... bo ja wiem, gdzie FNAF teraz będzie zmierzał i tak dalej. I tak już, wiecie, hype na FNAFa coraz bardziej opada i tak dalej. Te gry już nie są tak odbierane jak kiedyś, chociaż... ja się bardzo cieszę za każdym razem, kiedy FNAF wychodzi, bo to już nie jest nawet, wiecie... nie nagrywam tego nigdy z przymusu. To jest typ gier, który może jest overhyped i wszyscy już mają tego dość i był wszędzie. Tak jak ja mam z Undertale'em przykładowo. I to rozumiem całkowicie. To nie jest, wiecie, że jakieś legacy, że kurde, że to nagrywałem jak się wybijałem i to jak dzięki temu stałem się większy. Tylko bardziej kwestia tego, że ja po prostu lubię te gry. Lubię w jaki sposób one działają, że są właśnie takie... odnajduję się w nich jakoś fajnie. Wolę taki rodzaj horrorów, które nawet mogą mnie nie wystraszyć. Takich, co mają ciekawe mechaniki, gdzie trzeba się... wolę horrory w 2D. Tego typu. To jest 2,5D, że tak powiedzmy. 2D w 100%, ale daje sztuczną wizję trójwymiarowości. Horrory w 3D mi się strasznie przyjadły i jak grałem w jakiekolwiek ostatnio, to mi się nie podobały. Poza jednym, w który grałem na VR-ze u znajomych. Ale to jest... VR to jest zupełnie inna historia, okej? Nieważne. Czekam na to. Nie będzie to pewnie pakowane fabułą, bo to jest... no wiecie, no Custom Night. To będzie po prostu rozgrywka taka, jaką znamy. Obracanie się, sprawdzanie kamery, chronienie się przed animatronikami i tyle. I to jest to, na co czekam, bo to jest fajna rozgrywka, która zawsze mi się podobała. Miała element losowości do tego, była czasami ciężka, czasami łatwa. Nie wiem, coś w tym jest takiego, co mnie przy tym trzyma i mi się przy tym podoba. Więc fajnie, że Scott coś takiego robi. I do tego wszystkiego dodał, że jak już zakończył tą swoją część fabularną, to teraz chce być z tymi teaserami troszeczkę bardziej rzetelny. Że to nie jest takie, macie hint, rzucę wam ogryzek chleba, z którego wy zaraz zrobicie całą fabułę na kolejne 6 gier, tylko po prostu pokazuje, nad czym pracuje. To będzie jego taki devlog, czyli dziennik deweloperski jakby, tego jak tworzy tę grę, czyli wybrał sobie, najpierw tam było chyba 10 czy kilkanaście postaci, potem dołożył kilka innych, sugerował się tym, co ludzie mu pisali w komentarzach na Steamie i to cała sekcja postaci tutaj przeszła kilka zmian, było ich końcowo 40 i nagle bam, Ultimate Custom Night coming later this year i jest ich 50, na końcu mamy jeszcze Fungi. Fajnie jest zobaczyć, że on się zaczyna tymi grami bawić, że nie siedzi nad fabułą, nie próbuje zaskoczyć ludzi jakoś bardzo, tylko teraz bardziej pokazuje, co robi wprost. To nie sądziłem, że tego dnia dożyjemy, kiedy Scott będzie troszeczkę bardziej obvious, ale pewnie gdzieś tam jeszcze nas zaskoczy. Także tak. To chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Czekamy na Custom Night. Ja bardzo chętnie przy tym siądę, będę się przy tym fajnie bawił. Tym bardziej, że ostatnio jestem troszeczkę jakoś bardziej do tyłu, jeżeli chodzi o gry jakiekolwiek związane z fabułą. Potrzebuję gier, w których trzeba pomyśleć nad statystykami, nad strategią jakąś. Podam wam przykład. W Overwatchu trzeba nie tyle umieć celować, co ja nie potrafię, co wiedzieć...
jakich zdolności kiedy użyć. W Darkest Dungeon muszę wiedzieć, którą zdolność jak użyć, żeby jak najlepiej sobie poradzić w tych dungeonach. We FNAFie muszę poznać każdą postać i nasłuchiwać ich, żeby wiedzieć, jak się przed nimi bronić, a potem przychodzi horror typu Until Dawn, w którym biegniesz przed siebie, bo uciekasz przed czymś i masz quick time eventy, gdzie klikasz jeden przycisk, bo trzeba podjąć decyzję. Jest The Wolf Among Us, które chwilę ogrywałem na live'ie, niecałe. I też to jest w większości, no, fabularne takie. Mam czasami momenty, że lubię takie fabularne rzeczy, ale chyba wolę gry, w których muszę jakoś się wykazać strategią i spróbować coś przejść, a nie, że wiecie, przejdę to, tylko wybieram sobie na który sposób. Także tak to wygląda. Szukam przy okazji niekonwencjonalnych, jakichś dziwnych, różnych gier. Mogą być horrorowe, ale ja szukam ich na bieżąco cały czas, bo mój kanał kiedyś się opierał głównie na horrorach, ale teraz ich zwyczajnie nie ma żadnych dobrych. Więc skorzystając z okazji, że mówimy o tym Custom Night, jeżeli byście znaleźli coś wartego uwagi, to możecie pisać mi w komentarzach, będę je na bieżąco dzisiaj czytał. Najlepiej, żeby to były jakieś niedługie gry. Tak jak kiedyś, jeżeli zerkniecie w jakieś mroczne odmęty mojego kanału, znajdziecie filmy, gdzie nagrywałem pojedynczy film z jakiejś gry, z jakiegoś horroru, bo znajdowałem na GameJolcie takie fajne gry, które nadawały się idealnie na jeden film. I tego szukam. Nie czegoś, co będzie miało być, o, ale nie skończyłeś tego, o, to miało 3 zakończenia, weź przejść to jeszcze 30 razy. Tylko chcę znaleźć fajną grę, którą mogę sobie ściąć, zagrać raz, odinstalować z dysku i mieć fajny film z niej. Potrzebuję takich gier. Chociaż ich jest teraz mało, więc jeżeli znajdziecie takie coś, będę wam mega wdzięczny. I przy okazji prawdopodobnie dzisiaj w okolicach 19:20 będzie livestream u mnie na Twitchu, bo teraz się to zmienia, że na Twitchu streamuję. Także tak, dzięki z góry za sugestie. Czekamy na Custom Night. Takie małe update info, fajnie jest nagrać taki luźny, losowy film. Ale mi się przyjemnie robi te YouTube teraz, fajnie. Dobra, trzymajcie się, tak jak zawsze, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.